Witam wszystkich moich widzów na kanale Gameborn. Dzisiaj nadal gra Train Sim World 4. I już jesteśmy w kolejnej części. Ostatnio tutaj zwiedzaliśmy ten obszar. I zobaczmy, co tam dla nas przygotowano. 2 punkty podświetlone, do których mamy się dostać. I centrum szkoleniowe. Obsługa połączeń pasażerskich. Wchodzimy. No, przed ładowaniem tutaj taki ciekawy skład piętrowy nam najprawdopodobniej coś podobnego ostatnio już przerabialiśmy. You'll be learning basic passenger operations in a BR Class 323 electrical multiple unit. Coś When podobnego. you are ready, climb aboard the train. Tak, jesteśmy gotowni. Take a seat in the driver's position. Zasiadamy, literka E. To unlock the control desk, insert the master key. No fajnie, Ctrl W, przekręcamy kluczyk. Great work. To allow passengers to board, Y, drzwi otwieramy lewe. Możemy się przyjrzeć z góry naszym działaniom. now that the passengers have boarded the train, close the doors. Y, blokujemy drzwi. No i co? Ruszamy. Set the reverser to forward. S. Apply power to get moving. Apply power, czyli dodać mocy. Klawisz A. I D. Nie, to my hamujemy. Aha, czyli odpuszczamy hamulec klawiszem A. Dobrze nas tutaj instruują. Dźwignia mocy na P2 jest, jak widzimy, czyli Power Position. This train has a combined brake and throttle handle. Apply a small amount of brake to gently bring the train to a stop at the next station. No jedziemy sobie spokojnie naszym składem elektrycznym, 600 metrów, 650 około. O, tu nam się zwrotnica zmieniła przed nami. W ostatniej chwili się zmieniają. ...600 metrów. Klawiszem D będziemy hamować. Przepustnicę będziemy na kolejna pozycja hamowania. O, już jesteśmy na 0. Możemy dać pierwszą pozycję hamulca. Powoli prędkość tracąc drugą pozycję. Możemy odpuścić, już dojedziemy. I możemy w tym momencie już hamować. I trzecia pozycja. Klawisz U tym razem. Good. No powoli, samouczka nie potrzebujemy. Tu widzimy te żółte kółko w lewym górnym rogu przy zegarze. Jeżeli dobiegnie końca, to wciskamy ponownie U, czyli blokujemy drzwi wtedy. Close the doors. No już to zrobiłem. I Reach the next destination unguided. klawiszem A
O, pozycja druga. Rozpędzamy się. Przystanki bardzo blisko siebie. Sceneria bardzo piękna. Zobaczymy dwójką. No, piękna sceneria. No, w Simrailu, żebyśmy takie krajobrazy mogli oglądać, byśmy musieli gdzieś, nie wiem, w okolicach Wisły. Nie wiem, tam w jakich rejonach Polski, no, też Dolny Śląsk, być może takie górzyste tereny byśmy piękne widzieli. No, a tutaj mamy nie do końca doczytałem lokalizację tej trasy. No, Wielka Brytania to nie jest raczej. Jakiś przejazd, damy sygnał dźwiękowy na wszelki wypadek. No i klawiszami A dodajemy gazu, D hamujemy. No już możemy rozpocząć procedurę hamowania. Ile mamy? 200 metrów. I przycisk Y. No, fajna jazda, tylko trochę mało konkretów jak na razie. Zablokujemy drzwi. I literka A. Czy już koniec? Great job. That concludes training on passenger operations. Czyli można uznać, że jesteśmy wyszkoleni. Dobrze, punkty tam nas nie obchodzą na razie. Przycisk E, kontynuujemy. Cóż to nam dalej tutaj dadzą? Być może czas skończyć szkolenie. Zmiana trasy przejazdu. This module will go over the fundamentals of operating junctions to change the path your train will take and how to navigate Nie. using the map. Wstecz. Most rail lines around the world Chcemy z tego wyjść. are controlled remotely by a signaling center or dispatcher. From the perspective of the train, the direction taken is automatic. But within yard No, chcę z tego wyjść, ale nie wiem jak. Menu główne. Już uważam, że jesteśmy przeszkoleni wystarczająco. To była strona główna. Co tu jest w live'ie? Trzeba stworzyć wszystko wiadomości. To nas nie interesuje. Sklep nas nie interesuje w tej chwili. Mój profil. Pociągi obejrzmy, mamy takie coś. Trasy. No to centrum szkoleniowe przeszliśmy, a tutaj
Zadania trasy. Aha. Jedno z 35. No wybierz, wybieram. No wejdźmy jeszcze raz tutaj. Czyli kolejne zadanie. Wprowadzenie wagonów pasażerskich rotem. In this training module, you will be learning to operate the Rotom commuter car, manufactured by Hyundai Rotom. During this brief introduction, you will be taken through the critical driving controls and performing passenger operations. When you're ready to begin, climb aboard. No to na pokład. Gdzież to nam każą tu iść? Aha, pokład sobie możemy Sit in obejrzeć. the engineer's seat. Usiąść na fotelu maszynisty. A gdzie ty? O, tutaj. No to siadamy. You'll now go through the steps needed to take over this train. You will need to set the generator field switch. This needs to be enabled for the locomotive to generate power. Czyli ten. Który następny wsuń. Dźwignię nastawnika. Może Ctrl W wystarczy. Ustaw nastawnik w przód. Switch the front headlights on. Regardless of the time of day or weather, all locomotives must have their headlights on. Przyciemnione. Tak jest. You'll need to set the automatic brake cutout to cut in to allow the braking to be controlled from this cab. Okay, it's time to depart. Close the passenger doors. Zamknęliśmy drzwi pasażerskie. The master controller controls both the throttle and dynamic brakes. The automatic brakes are controlled with their own handle, but will blend the dynamic brakes and air brakes. The air brakes will apply braking force to every car in this formation. Now, release the brakes.
No. No, nic się nie dzieje. Niestety. Przycisk, usiądź w fotelu, usiądź w siedzeniu. O, coś nie doczytaliśmy. Opcje. Jeszcze raz. No, piękny skład. No, teraz już czytajmy uważnie. In this training module, you will be learning to operate the Rotom commuter car, manufactured by Hyundai Rotom. During this brief introduction, you will be taken through the critical driving controls and performing passenger operations. When you're ready to begin, climb aboard. No, jestem gotowy. Tu sobie stanęłem. I wchodzimy na pokład. Sit in the engineer's seat. A, to też może być przyczyna, że drzwi nie zamknęliśmy. Czasem tak się zdarza. You'll now go through the steps needed to take over this train. Pompa paliwa. You will need to set the generator field switch. This needs to be enabled for the locomotive to generate power. Tak jest, włączony. Przestaw przełącznik ustawienia kabiny. Naprzód mamy. Switch the front headlights on. Regardless of the time of day or weather, all locomotives must have their headlights on. Przyciemnione. You'll need to set the automatic brake cutout to cut in to allow the braking to be controlled from this cab. Dobrze. Okay, it's time to depart. Close the passenger doors. Y. Mamy to. The master controller controls both the throttle and dynamic brakes. Dynamic brakes use the locomotive's electric traction motors to generate resistance, to reduce the wear of the brake pads.
Czyli w pozycję P4. The automatic brakes are controlled with their own handle, but will blend the dynamic brakes and air brakes. The air brakes will apply braking force to every car in this formation. Now, release the brakes. Tak jest. Pozycja 4. Do 80 na godzinę. Uruchomiliśmy bestię tym razem. A jedną z przyczyn mógł być uruchom systemu bezpieczeństwa. Jedną z przyczyn mogło być, że nie były zamknięte drzwi od kabiny. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce motor stress. Keeping the speed limits is important. If you begin overspeeding, slow the train using the master controller's dynamic brake range. The Rotom commuter cars were introduced in 2010. To date, Metrolink has received 117 of them. As part of Metrolink's commitment to passenger safety, these cars incorporate the latest CEM technology. This incorporates redesigned seats, tables, and special energy-absorbing zones at the end of each car. Metrolink was the first rail operator in the US to incorporate CEM in passenger trains. Przejdź przez lokalizację. Główna pętla. Cab cars like this one allow a locomotive to be operated remotely from the other end of the formation, preventing the need for runarounds or additional locomotives. Czy mamy kilometr? Półtorej do stacji. Będziemy zatrzymywać skład. Tylko nie widzę, skąd ograniczenia jeszcze prędkości mam odczytywać. No chyba, że ten czerwony znacznik w prawym dolnym rogu. Chociaż tu... Zobaczmy, kiedy nam napisze. Jazda poniżej ograniczonej prędkości. Ograniczenia prędkości. You are approaching the station.
Begin applying a small amount of braking force using the automatic brake to bring the train to a gentle stop. Dobrze, Y otwieramy. Chyba jeszcze nie. Nie uznało nam stacji. Teraz. No nie mów, że 7 metrów jeszcze. Nice job! The train has safely come to a stop. You can now begin loading. No, chcieliśmy nie przeszczelić, a tu się okazuje, że mieliśmy pole manewru przy zatrzymywaniu. Good Zamykamy. work. That concludes all the basics of operating this train. Następny scenariusz spróbujemy. Trochę wiemy, czym to się je. Takie rzeczy, plan filmowy. Trochę inne malowanie w tej chwili.
Znienacka jednostki na mile mamy. O co tu chodzi jeszcze? A, to jest ograniczenie, przekraczamy prędkość. No rozumiem. Czyli trochę jak system ECTS, ta kropka pokazuje nam, jaką prędkość możemy osiągać. Najprawdopodobniej 10 mil na godzinę w tej chwili. No musimy klawisz od tego znaleźć. Potwierdzenia ATS. Czyli podobnie jak ECTS, tylko ATS tu jest system. Możemy spróbować podkręcić tempo do tych 10. O, widzimy już prędkość, no podskoczyła ta kropka. Do zatrzymania mam aż 1,8 mili. Prędkość mamy dość sympatyczną w tej chwili. I takim czymś sobie jedziemy dzisiaj. No jest to inny wymiar kolei, jest to przyświatowa kolej. Gra też przycięła przed chwilą, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Ale jak już mówiłem, nie mam jakiegoś super sprzętu. Mam nadzieję, że te przycięcia nie będą zbyt często się zdarzać. I żółty sygnalizator się stał. O, jest. Aha, czyli babkę mamy. Już mieścimy się w zakresie prędkości. Hamulec zwolniony, jazda znacznie powyżej ograniczenia. Aż tak źle chyba nie jest. Cel 8 mili. Czyli ta niebieska strefa w prawym górnym rogu to już jest nasza stacja. Sygnalizator. Aha, czyli mamy żółte sygnalizatory. Trochę jedziemy poniżej. Hamulec mamy zwolniony. W tej chwili już yardy nas dzielą od stacji. Nadal mamy żółty sygnalizator.
I kolejny żółty jest, później widzimy na tym przedstawieniu graficznym. LA Union State, czyli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. I znowu przekroczenie mieliśmy. Jeszcze trochę przekraczamy. Już jest dobrze. No i jeszcze po drodze będziemy mijać żółty sygnalizator. Czyli coś się dowiedziałem nowego. Jak ja mówię, pierwszy raz w tej grze jestem. W sensie, no, trzeci odcinek to dopiero. No i trochę zacząłem rozumieć, o co chodzi w tych oznaczeniach graficznych. Skąd brać prędkość. I chyba nawet możemy troszkę przestrzelić te światło tutaj. O, jeszcze 80 yardów, 70. Już możemy minimalną siłę wdrożyć. Sukces. Ustaw hamulec na pozycję dźwignia zwolniona. Aha, tu jest zwolnienie. Dźwignia zwolniona, tak jest. Odcięcie. Wyciągnij dźwignię nastawnika kierunkowego. Tu takie ciekawe rzeczy. Dźwignia nastawnika kierunkowego. Zmień końce. I idziemy sobie na drugi koniec.
drugi ten skład. Czy my tu przejdziemy, pytanie. No, nie przejdziemy. Gdzie tu jest peron? Tu. A może górą? Czy my tu wysiądziemy? Tak jest, najłatwiej. Jak ja tu mam wsiąść? Chyba, że... Aha. Tak, w ten sposób. Zamykamy drzwi. Siadamy w fotelu. No teraz widzimy troszkę inny skład. Co nam tutaj? Ustaw pompę. Takie rzeczy. Tutaj tryb hamowania. Pasażerski. Dźwignię zwalniamy. Nastawnik zwiększ. Aha, czyli pozycja 4. Teoretycznie na 4. pozycji. I skład powinien wystartować. Tu jest hamulec zwolniony. Tylko pytanie, czy my tu nastawnik dobrze ustawiliśmy. Naprzód. Jesteśmy w 4. pozycji. A skład nie chce jechać znowu. Ciekawe. P1. A, faktycznie drzwi nie zablokowaliśmy chyba jeszcze. Drzwi zablokowane. Drzwi zablokowane. I teraz spróbujmy.
Aha, czyli tu nam coś pokazuje drzwi. I teraz być może. Tak jest, drzwi były otwarte. No to tak jak w Pendolino. Dobra, już możemy żeby nas ta kropka tutaj nie ścigała. Minimalna siła hamowania, dopasujmy się. Jeszcze teren jest z góry. No miałem tu w dolnym rogu pokazane, że drzwi są otwarte, lewe. Przepraszam, prawe. Widzimy żółty sygnalizator i później czerwony jest. No niby 400 yardów mamy do zatrzymania. Czyli za chwilę powinniśmy zatrzymać skład.
Czytajmy ostatni punkt kontrolny. No ten samochód jakoś tak przyspieszy w pewnym momencie, a ja przysnęłem. Zobaczymy, gdzie nam załaduje wyzwanie. Tak, tutaj. Jeszcze raz spróbujemy. No to bardzo proste, trzeba po prostu wyhamować w odpowiednim momencie, a później kabinę. O i tu mamy te hamowanie.
Czyli taka lokomotywa i wagon sterowniczy, coś jak czasem w Niemczech się widuje. No nie chciałem wyjść, no przepraszam za te drobne moje błędy, no ale przez górę wchodzimy. Drzwi zamykamy. Blokujemy drzwi. Pompa paliwa. Pole generatora. Praca silnika. Dźwignia. Wcięcie. Nastawnik naprzód. Dobrze. I teraz zwiększamy moc, aby ruszyć na 4. pozycję. Mam nadzieję, że teraz nie będziemy musieli się żadnym samochodem już ścigać. Czyli nastawnik na 4. pozycji pozwolił nam uzyskać prędkość około 40. Już możemy odjąć mocy. Nawet minimalne hamowanie wdrożyć. I światło przebiliśmy, nie patrzymy. Oj, słabo to dzisiaj prowadzimy tutaj w tej grze na rozgrywkę. A, tu nas cofnęło aż. Dzwon wyłączamy. Nie chcemy hamulec odpuścić, jeszcze możemy kawałek podjechać. Chociaż już możemy chyba kabinę zmienić. Spróbujmy. Test. Dźwignia zwolniona. I tutaj kolejno. Ciach. Ciach.
No, na neutralnym w tej chwili. Na jałowy może w tej chwili nam się... Tak jest, musi być na jałowym. Tak jest, teraz dźwignia. Wstajemy z fotela E. Wysiadamy. Zeskoczyliśmy, drzwi zamkniemy przy okazji. I uciekamy. A drugi koniec. No mam nadzieję, że teraz już ostatni raz przechodzimy. Wsiadamy. Wchodzimy górą, już to przerabialiśmy. No ale przez takie błędy szkolimy się. Drzwi sobie zamkniemy, siadamy. Włączamy wszystkie te elementy. Co jeszcze tu? Zwolniamy hamulec. I jazda. A, jeszcze drzwi. I od razu skład ruszył. No i możemy rozpędzić się do prędkości około 40 mil. Aha, czyli mamy tam 25 mil. Następne ograniczenie. Czyli wyłączony nastawnik. Na jedynce możemy rozpędzać się do 25 mil. Tak jest. I następnie przyspieszymy do 50. Zaraz ta 50 nam wejdzie. Jeszcze chwila. Tak jest. Mamy tą 50. Możemy się rozpędzić na chwilę. Żółte światło i 30 następnie wejdzie. No mamy okazję sobie pooglądać Los Angeles. I minimalne hamowanie. Musimy 8 mil wytracić do znaku. Bo sygnalizatory w tej chwili są dla nas przychylne. No, żółte światło mam przed sobą. No musimy zwiększyć siłę hamowania, ponieważ za jakiś czas wchodzi ta 30, później mamy jeszcze zwolnienie do 25 mil. No, słabo nam hamuje ten skład.
Jest w tej chwili, osiągnęliśmy te 30. Możemy pozostać na tym, na tej sile hamowania, ponieważ od 25, no to zwolnijmy, bo już prawie osiągnęliśmy to. No i tu punkty zdobyliśmy 1289, no wszystko jest na bieżąco tutaj podawane. No ciekawy pomysł też tutaj twórcy mieli. Wszystko przejrzyste, jak widzimy. Oj, 12 zasno wejdzie. Możemy jeszcze 6%, żeby powoli do tych 12 wytracać prędkość. No, wydaje mi się, że tak wygląda to z mojej strony już. Chyba zrozumiałem te graficzne tutaj prezentacje, które nam podpowiadają, co mamy robić. I powinno już być. No, możemy zwolnić siłę hamowania, chociaż skład się nam rozpędza. I powinno być już ok. 13. Mamy 0,7 do stacji około. No, widzimy, rozpędza nam się skład, ale jeszcze do 12 mamy kawałek, nie musimy interweniować. Być może zaraz zmieni ukształtowanie się terenu i skład sam będzie zwalniać. O, 0,6 mili mamy już do celu. Sprzeciwka widzimy podobny skład do naszego. Już yardy. Minimalną siłę hamowania możemy zapodać, żeby wyhamować do tych 12. Żeby nie łapać ujemnych punktów. I zwolnienie. 800 yardów do celu. Najprawdopodobniej Los Angeles Union Station. Możemy z góry poobserwować. Metrolink. Z tego co wiem, to chyba miały być jakieś trasy ze Stanów, nawet w Simrailu. Poprawcie mnie w komentarzach. O, już możemy powoli minimalną siłę hamowania wdrażać, ponieważ no zaraz będziemy mieli ograniczenie prędkości do kilometra, przepraszam, do 1 mili na godzinę. Pojawiliśmy się, jak widać, w Stanach i mamy jednostki obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. No.
Na pewno nie można powiedzieć, że w tej grze grafika jest jakaś brzydka. No jest to inna, jest po prostu w porównaniu z Simrailem. No chyba jedziemy troszkę poniżej w tej chwili. Jeszcze możemy jechać te 10 bodajże. No na szczęście nie ścigamy się tu z samochodem. Wjeżdżamy po prostu na peron. No zbliżamy się powoli do tego ograniczenia 1 mili na godzinę. 100 yardów jeszcze około przed nami jazdy. I myślę, że na dzisiaj starczy już, żeby nie był to taki długi materiał, żeby was nie nudzić takim długim filmikiem. No nie wiem, czy tam musimy dojeżdżać, czy wystarczy. No możemy już tutaj zostać, jak widać. Co nam tu każą zrobić? Dźwignię zwalniamy znowu. Dźwignia zwolniona. Co dalej? Odcięcie. Raz. 2. Wyłączone pole generatora. Praca. Wyłączona. I tu wyłączone. Dźwignia. Neutral. Tak jest, tu na dole trzeba nacisnąć. No niemożliwe. Każą ponownie zmienić końce. Zrobimy to w ten sposób i biegniemy sobie. Czyżbyśmy mieli powtórzyć ściganie się z samochodem? Wsiadamy. Zamykamy drzwi. Siadamy. Powiem szczerze, że straciłem przy tej grze poczucie czasu. Naprzód. A jeszcze drzwi tutaj nie podpowiadają, że trzeba zamknąć. Aha. Tutaj mamy zwolniony hamulec.
Nastawnik naprzód. I ruszamy. I postaramy się lepiej kontrolować w tej chwili bodajże do 10 mamy ograniczenie. 2 żółte światła przed nami, później trzecie żółte i czerwone. Na jałowym biegu. Minimalnie przekraczamy. No, długa misja. Troszkę sobie tu pojeździliśmy tym składem. No ale mamy już po parowozie i po tym poprzednim składzie kolejny jakiś tam skład, w którym nabieramy doświadczenia. No jak widać, tu nie mamy się po co rozpędzać, ponieważ za chwilę jest czerwone światło. Jakieś syreny mamy w tle. No i powinniśmy się za chwilę zatrzymać. Aha, czyli powtarzamy misję. I ruszamy. Czyli teoretycznie trzecia pozycja nastawnika. Możemy jechać 30 na godzinę. Mamy przed sobą żółte światło. Aha, i śledzić mamy tego kierowcę, z którym się ścigamy. Zaraz możemy tak już do 30 przyspieszyć.
Jesteśmy przy 30. Minimalna siła. Zwolnienie. I zaraz wejdzie 50. Tak jest. Dwadzieścia pięć. Tym razem udało się. Jak widzimy, pierwszy sukces. Następny scenariusz, niemożliwa misja, ale to już następnym razem. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, zapraszam do łapek, wyciągania w górę, no i subskrybowania. Osoby, które wracają na kanał, czemu by nie kliknąć subskrypcji. Dziękuję i zapraszam na kolejne moje produkcje.